Witam. Zatem dzisiaj zajmiemy się projektem ruchomej windy sterowanej przyciskami w silniku Unreal Engine. Będziemy pracować znaczy ja będę pracował na silniku 4.12 bodajże 2. Natomiast nie powinno to mieć żadnego znaczenia, jeżeli posiadacie wcześniejszą wersję, czyli tam 4.9 czy 4.10, tak? Nie ma też wymagania, nie będzie to wymagało też żadnych wstępnych przygotowań, czyli jakichś tam meszy lub innych rzeczy. Wystarczy sam zainstalowany Unreal Engine. Zwyczajnie, jeżeli jest zainstalowany, jesteście zalogowani, jesteście gotowi zasadniczo do pracy. Uruchamiamy sobie tylko silnik i wybieramy nowy projekt. My będziemy pracować w projekcie trzeciej osoby. Myślę, że to taki najbardziej popularny do różnych tutoriali, projektów i tak dalej. Nazwiemy sobie nasz projekt windą, czy dźwigiem bardziej. Generalnie będziemy stosować angielskie nazwy ze względu na to, że zasadniczo możemy niby stosować polskie, ale angielskie tak bardziej się komponują z programem, przynajmniej jak dla mnie. Dlatego nazywamy sobie projekt i tworzymy projekt. Myślę, że nie będzie to zbyt wielką uciążliwością i zasadniczo, jeżeli tak chcemy stosować Unreal Engine, to zasadniczo w jakimś tam stopniu ten język angielski powinien być używany czy znajomy. Natomiast myślę, że w ten sposób będzie to dosyć tak bardziej przyswajalne. Ok, zaczniemy od tego, że zmienię sobie wielkość okienka, bo wiem, że mój ekran wystaje poza obraz nagrywania. To się wiąże z tym, że mam nietypową wielkość 1200 zamiast 1080. Ale ok. Więc tak, pierwszą rzeczą, jaką ja lubię zrobić, to sobie tutaj pokazać drzewko katalogów, zmniejszyć sobie tutaj rozmiar ikonek. OK. I zazwyczaj lubię mieć 3 ikonki w jednym rzędzie. Tak więc to tyle. Takie mogą być. Dobra. Żeby nam się to wszystko później ładnie układało, założymy sobie nowy folder, który nazwiemy, na początku wstawimy literę Z. Dzięki temu katalog znajdzie się na samym dole i tak samo będziemy nazywać sobie rzeczy, które będziemy wkładać do tego katalogu. I ma to na celu to, że już momencik, nazwiemy sobie to zlift, OK. I ma to na celu to, że jeżeli będziemy działać tutaj w podglądzie naszych aktorów na mapie, to będzie to łatwe do odnalezienia wszystko, co dodamy, ponieważ będzie miało Z na początku, czyli znajdzie się na samym końcu. Równie dobrze moglibyśmy pozamykać wszystkie te katalogi, stworzyć własny katalog i mieć go cały czas otwartego. Natomiast jeżeli chodzi o tak niewielkie liczbowo projekty, znaczy ilościowo, jeżeli chodzi o elementy, to myślę, że to będzie dobra taka metoda do treningów. Więc pierwsze, co będziemy potrzebować, to potrzebujemy, znaczy zasadniczo może tak. Po pierwsze będziemy potrzebowali guzika, którym znaczy akcji, którą będziemy mogli sobie użyć naszych guzików do sterowania windą, tak? Czyli robimy sobie akcję użyj
Możemy dodać, że będzie to baton, czyli guzik. Wybieramy sobie klawiaturę i wybieramy E. Tak, to znaczy ja wybieram E, wy możecie wybrać w sumie coś dowolnego. Dla mnie jest to dość intuicyjne, ponieważ pod E zazwyczaj mamy zawsze, że używamy czegoś, tak? I OK, to okno już możemy zamknąć, ono jest już nam niepotrzebne do niczego. OK, i teraz mamy zasadniczo możliwość taką, że wsadzimy sobie tutaj cube, tak, bryłę i użyjemy jej jako naszego guzika, załóżmy, tak, i wtedy postacią, wtedy dołożymy jej, że przy użyciu winda zacznie gdzieś tam jechać, tak, na jakieś tam konkretne piętro, ale zasadniczo, jeżeli później odejdziemy od tego guzika i naciśniemy użyj, to ten guzik znowu zadziała, bo trzeba będzie go wcześniej oskryptować, tak, że musi, że trzeba będzie mu wyłączyć działanie tego guzika, później jeżeli znajdziemy się w pobliżu tego przycisku, będziemy musieli załączyć działanie naszego przycisku użycia. Dlatego to jest takie dosyć, moim zdaniem, skomplikowane. Nie będziemy tego robić. Zrobimy to w ten sposób, że utworzymy sobie swoją klasę guzika. Zresztą tworzenie bryły tutaj na planszy, na mapie miałoby też inną wadę, bo jeżeli chcielibyśmy zrobić kolejny guzik, to zasadniczo musielibyśmy skopiować ten, umieścić go gdzieś indziej na mapie i później kopiować nasze schematy, tak? Czyli zasadniczo wejść w level blueprint i kopiować całe oskryptowanie dla nowego guzika i tam to wszystko podpinać, tak? I to jest takie dosyć sobie takie no właśnie, no takie dziwne. Dlatego zrobimy sobie własny guzik i da nam to dużą przewagę, co zresztą później zobaczymy, tak? Więc może zaprojektujmy, czyli Z button. OK. OK. I od razu wchodzimy w niego i zaczynamy tworzyć nasz guzik, czyli będziemy potrzebować jakiejś reprezentacji, żebyśmy widzieli, gdzie ten guzik się znajduje. Najłatwiej jest oczywiście użyć do takich projektów bryły sześcianu, tak? Tutaj możemy sobie zrobić, że będzie on miał po 30 cm z każdej strony. OK. Dodatkowo będzie nam potrzebny coś, co nas poinformuje, że możemy tego guzika użyć, czyli my użyjemy tutaj box collision. OK. Zasadniczo w osi Z on może być dowolnej wielkości, ponieważ on musi się po prostu przeciąć z naszą postacią. I to jest w sumie jedyne wymaganie. Tutaj sobie powiększymy też jeszcze w tych osiach, żeby nam było łatwiej i z większej odległości, żebyśmy już widzieli, że przycisk działa. OK. Zasadniczo będziemy potrzebować też jeszcze czegoś, co nam wizualnie potwierdzi, że użyliśmy guzika, tak? Czyli po naciśnięciu da nam jakiś sygnał, że tak, ten guzik został aktywowany. Ja preferuję do tego używać na przykład Spotlighta. OK. Bo jest to dosyć proste wizualnie, daje dobry efekt. OK, możemy sobie to zmienić na przykład na, ja wiem, czerwony kolor, czy różowy nawet. Wow. OK, dobra, może czerwony wejdźmy, albo pomarańczowy też może być. OK. Zasadniczo nie potrzebujemy, żeby to światło było aż tak mocne, czyli wystarczą nam 2000. Nie potrzebujemy też, żeby promień był aż tak długi, wystarczy prawdopodobnie chyba 30. Tak, bo nie widzę, nie widać większej różnicy. OK, dobra, a 25? No, to już tam niby jest jakaś różnica. Dobra, niech będzie 30.
OK, i to nam zasadniczo wystarczy, żeby nas poinformować, że tak, ten guzik został aktywowany. Dobra. I szczerze powiedziawszy, przyda nam się też tekst, który będzie nas informował o tym, co to jest za guzik i gdzie on nas właściwie odsyła. Gdzieś tu jest, o właśnie, text render. OK, możemy sobie zapisać na nim, że e równa się floor i zamiast ground damy 0, żeby wiedzieć, że to jest parter. OK. Możemy też, szczerze powiedziawszy, przesunąć to tutaj. Co ja również lubię robić, to siatkę zmniejszyć sobie na 5 i kąt obrotu też na 5. W sumie obracać niczego tutaj nie będziemy poza tutaj obrotami. Co zresztą zrobiliśmy tu z reflektorem, tak? Standardowo był on obrócony w drugą stronę, więc po prostu obróciliśmy go o 180 stopni, żeby świecił nam z tej strony na guzik, tak? Tutaj mamy teraz nasz tekst. OK, ale zasadniczo nie jest on nam potrzebny w aż tak wielkim rozmiarze, wystarczy 20 czy tam nawet 18. Powinno być to widoczne, natomiast z tego co wiem, będziemy potrzebowali jakiegoś innego koloru, na przykład właśnie tutaj czerwony możemy sobie wziąć. Będzie to bardziej widoczne na szarym tle, które mamy tam na poziomie, tak? OK, czyli zasadniczo w tej chwili możemy już umieścić nasz guzik tutaj na planszy. Jak zwykle jest on obrócony tyłem do nas, więc zwyczajnie obrócimy go o 180 stopni. Tak, i już mamy ładny guzik, tak? Teraz weźmiemy sobie, po prostu przesuniemy naszego chopka tutaj ładnie pod ścianę. O, tak, damy go też jeszcze trochę tutaj. Guzik zbliżymy bardziej do niego. OK. O, świetnie. OK. I możemy odpalić nasz level, przetestować, czy wszystko ładnie widać. Jest zasadniczo w miarę OK. Myślę, że czcionkę również powiększymy. OK. Ale najpierw, tak, będziemy potrzebować więcej guzików, tak? Więc może zacznijmy od tego, że opiszemy sobie, że ten guzik to jest guzik od piętra, od poziomu 0, czyli OK. I zrobimy sobie w tej chwili guzik od poziomu 2, czyli zwyczajnie przeciągniemy z Altem, upuścimy i automatycznie nam już przenumerował, że to będzie guzik do piętra pierwszego, tak? Znaczy zasadniczo no, jeszcze nie jest ustalone, że on jest od piętra pierwszego, ale w tej chwili już mamy numerację jakby taką sugestywną, czyli taką domyślną i jest ona w porządku, tak myślę. I teraz tylko wybieramy tutaj text render i zmieniamy sobie, że to jest piętro pierwsze. W tej chwili już mamy tą informację, tak? I teraz tutaj nam się pojawia pierwsza przewaga nad poprzednim sposobem, który omawialiśmy, że wciągnęlibyśmy po prostu tutaj cube gdzieś upuścili na planszy i potem wciągali drugi cube, tak, żeby zrobić sobie kolejny guzik. Ponieważ tutaj wszędzie musielibyśmy w tej chwili, na przykład chcemy teraz zwiększyć czcionkę, która nam się tutaj wyświetla i teraz musielibyśmy wchodzić w czcionkę jedną, w czcionkę drugą, zmieniać jej wielkość, parametry, tak. Natomiast w tej chwili jedyne co my musimy zrobić, to jest otworzyć sobie nasz guzik, wejść w ten text render, wybrać tutaj 20, nacisnąć Enter, skompilować to i już mamy większy tekst i w jednym, i w drugim. Co zresztą tutaj możemy zaobserwować. Zmieniło się i jedno, i zmieniło się drugie, tak? Ponieważ to bazuje na tym blueprincie, na tym projekcie, tak?
No i okej, to generalnie mamy wstępnie guziki zrobione. W tej chwili możemy zrobić sobie wstępnie windę. Czyli robimy ponownie blueprint, actor, Z, lift, OK. Wchodzimy w to i potrzebujemy coś, co zasymuluje nam naszą windę, czyli użyjemy ponownie cube'a. Tym razem wystarczy nam 10 w osi Z. OK. Powiększymy go sobie do 4 razy. Przeskalujemy OK. I co nam ułatwi sprawę zasadniczo, to jest przesunięcie tego o 200. OK. I dodatkowo jeszcze będziemy to podnosić? Nie będziemy tego podnosić. OK, dobra. Nie będziemy podnosić. Wystarczy samo 200. W tej chwili tutaj ta kulka, która tutaj jest, no ona jest tak jakby naszym centrum, tak? Czyli że generalnie to jest nasz standardowy komponent i to za niego będziemy przeciągać, tak? Kiedy zresztą skompilujmy to, bo nasza winda nie jest nam już potrzebna tak naprawdę, możemy ją zamknąć. Kiedy wciągniemy tą windę tutaj, te wszystkie osie zostaną właśnie umieszczone w środku tej kulki, tej kuli zasadniczo. Dobrze. I to do niej będą się odnosić wszystkie wymiary, tak? No dobra. Zatem mamy dwa przyciski, piętro 0, piętro 1, więc teraz brakuje nam tego piętra pierwszego, więc może zbudujmy je sobie, czyli powielimy nasze schody. OK. Przyciągniemy do ziemi, przesuniemy tutaj. Tak, myślę, że to chyba jest to. OK. Zasadniczo tutaj. OK, dobra. Dobra, pasuje, jak najbardziej. Teraz ściągniemy sobie cube'a, którego zmienimy mu wymiary na takie same jak naszej windy. Będzie nam się to fajnie wtedy komponować z naszą windą. OK. Mieścimy go tutaj ładnie. Znaczy zasadniczo podciągniemy do góry. Damy mu teraz End i wyrównamy mu wymiar do 530. OK. No i teraz weźmy tylko sobie, powielmy naszą podłogę na piętrze. OK. Dobra, przeciągniemy tutaj. OK. A wyciągnijmy ją jeszcze jeden. Dobra, OK. Świetnie. Teraz, skoro już wiemy, że mamy na 530, możemy podciągnąć naszą windę tutaj i możemy ją sobie ładnie wyrównać, żeby nam równo dojeżdżała potem. OK. I już mamy naszą windę. Teraz możemy ją przesunąć z powrotem na nasze 130, czyli poziom zerowy. No i dobra, i mamy nasz pierwszy poziom, mamy naszą windę, mamy nasze guziki. Więc teraz trzeba by było zacząć coś z tym robić, tak, żeby nasze guziki zaczęły funkcjonować. Więc po pierwsze, tak, nie chcemy, żeby nam się światełko cały czas świeciło, tak, więc robimy, że nasze światełko jest niewidoczne. Nasz tekst również robimy niewidoczny. I zasadniczo w naszym świetle możemy też zmienić na mobilność na statyczne. Tak? To nam zasadniczo to daje tyle, że światła nie stwarzają takiego obciążenia dla sceny. Jeżeli jest ich dużo, to naprawdę ta ich możliwość bycia mobilnym, czyli ta przesuwalność, naprawdę mocno, ale to mocno potrafi obciążać procesor. I jeżeli są one statyczne, to są one generowane tylko raz w trakcie tworzenia sceny.
Więc to jest ta zarówno zaleta, jak i wada. Tak? To zależy później od sytuacji i efektu, jaki chcemy uzyskać na planszy. Dla naszych potrzeb wystarczy, że zrobimy je statyczne. Dobrze, i teraz możemy przejść do naszego grafu. I pierwsze co zrobimy, to utworzymy event dla naszego boxa, tak? I robimy begin overlap, czyli przy rozpoczęciu nachodzenia na siebie i przy zakończeniu nachodzenia na siebie. OK, i teraz chcemy dać znać, że znaleźliśmy się w tym obszarze przez pokazanie tego naszego renderowanego tekstu, tak? Czyli bierzemy w tej chwili i ustawiamy set visibility, czyli ustaw widoczność. OK. Łączymy to tutaj. Dobrze, możemy sobie teraz to skopiować, wkleić tutaj. Łączymy, że to będzie dotyczyło naszego tekstu. Łączymy to z tym. Dobrze. I teraz tutaj ustawiamy, że ma być widoczny. Tutaj zostawiamy, że ma być niewidoczny. No i OK. I zasadniczo możemy to przetestować sobie. Czyli wchodzimy, widzimy, że już nasze guziki nie mają tekstu, nie mają światła. Po podejściu do guzika pojawia nam się tekst. Tak? Możemy zauważyć, że też mamy właśnie 2 razy ten sam guzik, tak? 2 razy ten sam blueprint, natomiast każdy guzik działa z osobna. Tak? To też nam bardzo będzie ułatwiało za chwilę sprawę. No dobrze, to już funkcjonuje, więc teraz chcemy poinformować guzik, że po użyciu go ma się zapalić światełko. Czyli tworzymy custom event, dodajemy custom event, nazywamy go sobie, że będzie to button used. OK. A w zasadzie nawet nie. W zasadzie to wybieramy sobie use. I to jest use button. Mamy action event, który stworzyliśmy na samym początku. Jest to użycie guzika, czyli wciśnięcie klawisza E na klawiaturze. Tu jest dioda wychodząca i mamy to, i ona informuje, że w momencie, kiedy został ten klawisz naciśnięty, co ona ma zrobić, tak? Czyli my chcemy, żeby nasz reflektor po prostu się pojawił. Czyli robimy ponownie to samo tutaj, wklejamy go tu, tak, i zmieniamy jego widoczność na widoczny. Dobrze. Możemy sobie to również przetestować. I coś nie działa, ponieważ naciskamy na E, a nasze światełka się nie zapalają z niewiadomych przyczyn. Otóż przyczyna jest taka, że w tej chwili mamy, podchodząc do tego guzika, mamy nieaktywne klawisze, tak? Musimy je sobie aktywować, czyli bierzemy i robimy enable input z tej strony, tak? A z tej strony robimy disable input, OK? I mamy player controller, czyli kontroler gracza i robimy dokładnie to samo, czyli musimy sobie go pobrać. Informację, że to dla tego kontrolera ma zostać załączony to wejście, tak? Zasadniczo w tej chwili nie interesuje nas nic innego, więc wiemy, że na pewno będzie to zawsze gracz 0, więc dla naszego przykładu jak najbardziej jest to adekwatne. Kompilujemy to teraz i w tej chwili, jeżeli podejdziemy do guzika, naciśniemy go, już widzimy, że światełko się zapala, tak? Świetnie, idziemy do przodu.
A zatem w tej chwili chcemy, żeby zaczniemy pracować nad tym, żeby nasza winda zaczęła jeździć, tak? Wykorzystamy do tego sobie level blueprint. OK, ponieważ do celów demonstracyjnych on w zupełności wystarczy. I tak, będziemy potrzebowali w jakiś sposób zakomunikować tutaj, że nasz guzik został aktywowany. Najłatwiej będzie to zrobić przez dodanie tutaj zmiennej boolean, czyli zmiennej prawda fałsz, którą sobie nazwiemy, że button was used, ponieważ jeżeli damy zwyczajnie used, tak, albo zresztą, właśnie, button used, OK, i w tej chwili chcemy ją ustawić jako prawdę, tak, i jeżeli nasz guzik został użyty, ustawiamy to jako prawdę. Dobrze, kompilujemy to i w tej chwili tutaj w naszym blueprincie levelowym bierzemy sobie nasze guziki, wstawiamy je tutaj, OK, ułożymy je sobie ładnie i w tej chwili możemy wyciągnąć i pobrać tą zmienną get button used, tak, pobieramy ją sobie, kopiujemy, najzwyczajniej w świecie wklejamy, łączymy i w tej chwili potrzebujemy sprawdzić, który z tych guzików został tak naprawdę naciśnięty, tak? Więc w tej chwili będziemy potrzebowali rozgałęzienia, które nam sprawdzi warunek, czy ten warunek jest prawdą, czy ten warunek jest fałszem, tak? Warto tutaj zaznaczyć, że obydwa z tych warunków, będziemy potrzebować drugi branch też również podpięty tutaj, OK. Warto zaznaczyć, że każdy z tych warunków, zarówno ten, jak i ten, są innymi warunkami. Więc zasadniczo, jeżeli podpiąłbym tutaj po prostu użycie tego guzika, że ten warunek ma sprawdzać, czy guzik został użyty, to przy naciśnięciu tego guzika zasadniczo nic by się nie stało. Musi on być wpięty tutaj, ponieważ to jest inny warunek niż ten warunek. OK, jeżeli ten warunek będzie spełniony, to chcemy, żeby winda nam się ruszyła, tak, na piętro zerowe. Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony, chcemy, żeby sprawdzić kolejny warunek, czyli czy ten warunek jest spełniony. Jeżeli tak, to chcemy, żeby winda ruszyła na piętro pierwsze, tak. Dobrze, ale najpierw musimy aktywować tutaj sobie pierwszego brancha i użyjemy do tego czegoś, co tutaj gdzieś powinno być, a tego nie ma. OK. Więc sobie będziemy musieli to wziąć i to jest event tick. Czyli zasadniczo z każdym przejściem tam czasu tutaj zostaje wywołana po raz kolejny ta funkcja, ten test zostaje wywołany po raz kolejny, żeby sprawdzić ten warunek. OK, dzięki temu możemy w tej chwili wciągnąć naszą windę tutaj i wiemy, że będziemy chcieli ją poruszać, tak? Więc będziemy potrzebować do tego move component to. OK. Możemy to również zrobić na timeline'ie, ale myślę, że do naszego celu akurat bardziej nam się nada move component. OK, zatem chcemy naszego lifta wpiąć tutaj, ale nie możemy, ponieważ widać, że jest niekompatybilny, tak? I komponent mamy, komponent scene component, natomiast my będziemy musieli sobie pobrać get root, tak, get root component, OK. I w tej chwili możemy już to śmiało tutaj wpiąć.
i już wiemy, że to nam zadziała. OK, czyli że kiedy ten guzik zostanie aktywowany, chcemy, żeby nasza winda się ruszyła. OK. I w tej chwili sobie skopiujemy to, wkleimy to tutaj. OK. I teraz zaznaczymy, że też tą windą chcemy ruszać, ale jeżeli zostanie aktywowany ten drugi guzik, chcemy go przesunąć tutaj. Tak? OK, teraz musimy tylko wpisać tutaj koordynaty, które tu mamy podane. Piętro zerowe to będzie minus 995 i minus 20 oraz 130 w osi Z. Dobrze. Teraz tutaj chcemy, żeby nasza winda ruszyła się do minus 995 w X, do minus 20 w Y i tam było bodajże 530, tak? Chyba było 530, tak, dokładnie 530. OK. I teraz w tej chwili już jesteśmy gotowi do tego, że możemy sobie to przetestować, tak? Dobrze, czyli naciskamy play, biegniemy do naszego pierwszego piętra, naciskamy, winda jedzie, naciskamy 0, winda jedzie. Doskonale. OK, więc zasadniczo to już mamy działającą wstępnie windę. Teraz jeszcze co chcemy zrobić, to wyłączyć światełka po użyciu. Chociaż zasadniczo może wróćmy do tego za moment, bo najpierw sobie zrobimy więcej pięter, bo zachęceni naszym sukcesem utworzymy sobie tutaj trochę więcej pięter. Zrobimy 3 piętra z rozmachem, a jak? Taki Hollywood. OK. Świetnie, teraz możemy obrócić nasze schody o 90 stopni. Oczywiście nam się rozjadą, a jak żeby inaczej. Dobra. Stworzymy sobie tu taki antygrawitacyjny cud techniki. Świetnie. Teraz utwórzmy podłogę naszego kolejnego piętra. Weźmy najpierw wymiary, do jakich będziemy musieli ją podnieść. Będzie to 940, OK. Zatem cofnijmy się tutaj trochę z wymiarami. Dobra, to będzie 940. Dobra. Weźmy sobie też to. Powielmy. OK. W osi tej. I podnosimy do 930. OK. Już mamy nasze drugie piętro wstępnie. Dobrze, ładne. Tak. Teraz sobie tutaj ładnie powielimy naszą podłogę. OK. Tak. Chyba jest jeszcze trochę za mało. OK, o jeden jeszcze. Dobrze. Teraz powielimy jeszcze raz. OK. I jeszcze raz. OK. Świetnie. Doskonale. Teraz tutaj jeszcze wyciągniemy sobie raz naszą podłogę. OK. Dziwne to, zaiste. OK, przeciągniemy to sobie tutaj. Dobrze. Ach, bo to miało być 940, nie 30. Dobrze. Czyli podciągamy do góry o 10. OK, i teraz jesteśmy zrównani. Dobrze, i dlatego teraz już nam ta płyta nie będzie wystawać. Dobra. Świetnie. Tak, tak, dokładnie tak. Dobrze. 940. Mój błąd. OK. Dobra. Bądźmy też bardziej zaawansowani. Wyciągniemy sobie tutaj jeszcze też trochę levelu. OK. Dobra. I teraz zbudujmy sobie jeszcze ostatnie piętro, trzecie. Dobra, wyciągniemy to tu do góry ładnie. Dobra. Trochę nie poszło. Spoko, szybko to nadrobimy. OK. W tą stronę
przeciągnijmy to tutaj, bo przyda nam się z tej strony. Dobrze, tu obracamy o 180 stopni nasze schody. Dobrze, myślę, że mogą być gdzieś tutaj. Ok, świetnie. Doskonale. Tak jest. I tutaj schody gotowe, jak najbardziej. Weźmy teraz sobie pomiar naszych schodów. 1350, ok. Dobra, czyli możemy po prostu wziąć i zasadniczo sobie powielimy po prostu nasz level. Ok. Wyciągamy to teraz do góry. Ok. I umieszczamy na 1350. Ok. Świetnie, to też umieszczamy na 1350. Doskonale. W tej chwili jeszcze sobie rozciągniemy nasz poziom. Załóżmy tutaj. Powielmy jeszcze tutaj. A co? Będziemy rozrzutni. A jak? Teraz powielmy nasz poziom jeszcze tu. O jeden raz. OK. Doskonale. Dopasujmy się tutaj do schodów. Świetnie. I żeby może nie spadać za często, damy sobie jeszcze tutaj poziom. No i w tej chwili mamy naszą trzypoziomową konstrukcję. Tak, świetną. Dobra. I teraz chcemy znaleźć się na kolejnych piętrach, czyli powielamy po prostu guzik. Robimy baton do piętra drugiego i robimy baton do piętra trzeciego. OK. W tej chwili wchodzimy do naszego levelu. Wciągamy tutaj nasze guziki. Kolejne, tak, drugi, trzeci, OK. Kopiujemy sobie te warunki. Doskonale. Tak. Tak. Świetnie. I teraz wypadałoby, żebyśmy powielili te warunki. I musielibyśmy wtedy wpisać tutaj po raz kolejny przeznaczenie, tak, czyli kolejne tutaj 9, 9, 5 minus 20 i tutaj zmienić na 940, potem na 1350. Natomiast co możemy zrobić, żeby to trochę obciąć, możemy skasować zasadniczo ten node, możemy to wyciągnąć tutaj i w tej chwili możemy to zastąpić sobie w inny sposób. Tutaj jest gdzieś, nie pamiętam gdzie dokładnie, on jest gdzieś schowany, jest target point, czyli punkt docelowy. Wciągamy go sobie na naszą mapę, zaznaczamy go, zmieniamy mu na Z target point 1, 0, czyli będzie nam wskazywał parter. OK. Zaznaczamy sobie teraz naszą windę, kopiujemy naszą lokację, wchodzimy w nasz punkt docelowy i wklejamy tą samą lokację, która jest w windzie. Tak? W tej chwili mamy już jeden punkt. Następnie bierzemy, klonujemy go. Raz, dwa i trzy. Zostaje nazwany automatycznie jako kolejne piętra. Dzięki temu bierzemy sobie nasz cel pierwszy i to było 530. Bierzemy nasze piętro drugie, to było 940 i bierzemy nasze piętro trzecie, to było 1350. Tak, dokładnie, tak, tak. Tak, dokładnie tak. OK. I dzięki temu w tej chwili zaoszczędziliśmy sobie już tam kilku dużych move component tu. OK. I w tej chwili będziemy używać tylko tego jednego move component. Natomiast tutaj sobie sprawdzamy,
tymi warunkami sprawdzamy, na które piętro chcemy jechać, tak? I w tej chwili możemy wciągnąć nasze wszystkie punkty tutaj pojedynczo i z naszego punktu możemy wziąć location, nie get get actor location, o dokładnie. I w tej chwili pobieramy sobie wektor lokacji tego punktu i zasadniczo będziemy musieli go wpiąć tutaj jako punkt docelowy, tak? OK. Czyli generalnie bierzemy to, kopiujemy, OK. Tworzymy punkt drugi, OK. Tutaj możemy sobie wciągnąć, że chcemy to ruszyć i możemy wpiąć to tutaj. No ale jak widać, niestety znika nam to. Rozłącza jedno z drugim. I możemy to obejść w ten sposób, że zasadniczo wypromujemy to do zmiennej wektora i nazwiemy to sobie punktem docelowym, tak? Lokacją docelową. Target location. Tak, dobrze, chyba dobrze. OK, chyba dobrze nazwałem. I w tej chwili tutaj mamy, że ustawiamy sobie ten punkt lokacji. OK, teraz to możemy również skasować. Dobra, to kopiujemy, wklejamy sobie 2 razy, znaczy 3 razy nawet. Łączymy sobie punkty, tak, tutaj, tutaj, świetnie. To ściągamy gdzieś na chwilę na bok. OK. Teraz sobie ładnie wizualnie to układamy. Tak, doskonale. Byłoby też warto, gdybym to ruszył razem z tym. OK. OK, zaznaczamy sobie to. Dobra, łączymy. Świetnie. Teraz ściągamy tutaj nasz punkt pierwszy, łączymy. Mamy już punkt pierwszy, wciągamy nasz punkt drugi, łączymy. Wciągamy nasz punkt trzeci, łączymy. OK, i w tej chwili już wiemy, że jeżeli tutaj którykolwiek z guzików został aktywowany, tak, to ma on ustawić jako punkt docelowy, tą zmienną ma ustawić jako wektor tego punktu docelowego, czyli konkretnego piętra. Tak. No dobra, i w tej chwili wszystkie te muszą wejść tutaj, żeby rozkazały nam poruszyć naszą windą. OK. OK i OK. I teraz możemy najzwyczajniej w świecie wziąć naszą zmienną, przeciągnąć ją tutaj, ona automatycznie się połączy. I w ten sposób już mamy działającą windę. Kompilujemy to. Guzik sobie zapisujemy. Doskonale. Zapiszmy to wszystko. OK, naciskamy play. I w tej chwili mamy działający guzik, tak? Czyli mamy piętro pierwsze, piętro drugie, piętro trzecie, znaczy piętro pierwsze, piętro zerowe. Piętro drugie i piętro trzecie z jakiejś przyczyny nam nie zadziałało. Sprawdźmy, co tam się stało. A no tak, nie połączyliśmy kontroli warunków. OK, dobra. I co jeszcze, to nie zmieniliśmy tutaj tekstu, żeby nam wskazywał odpowiednie piętro, czyli drugie i tutaj piętro trzecie. Piętro trzecie. Doskonale. OK, i teraz sprawdzamy jeszcze raz, biegniemy sobie, przesuwamy na piętro trzecie, doskonale, przesuwamy na piętro drugie, doskonale, piętro pierwsze, świetnie, piętro 0, świetnie, działa to wszystko. Ale jest problem taki, że jeżeli naciśniemy cokolwiek innego, to nasze guziki już nie działają po raz drugi. Dzieje się tak z powodu tego, w jaki sposób mamy to tutaj skonfigurowane. Ponieważ możemy sobie to na podglądzie obejrzeć. O.
Tak, ustawimy sobie to tutaj, powinno być widoczne. Naciśniemy play. Dobrze. Podbiegniemy do guzika trzeciego. Widzimy, że event tick w naszym podglądzie wysyła cały czas sygnał, tak, który sprawdza wszystkie warunki, ponieważ każdy po kolei okazuje się fałszem, nic się nie dzieje, tak, ale teraz aktywując trzeci guzik, nagle ostatni staje się prawdą i sygnał przychodzi. Natomiast jeszcze tego nie skonfigurowaliśmy, więc to za chwilkę. Sygnał przechodzi, więc teraz podchodzimy do drugiego, naciskamy drugi i sygnał przechodzi. Jest ustawiony teraz drugi jako prawda. Teraz pierwszy jako prawda i teraz zerowy jako prawda. I problem jest taki, że nigdzie nie zmieniamy tego z powrotem na fałsz, tak? Więc teraz wejdźmy w nasz guzik i będziemy potrzebowali jakiejś funkcji, czyli tutaj utworzymy sobie custom event. OK. Nazwiemy go button disable. OK. OK. I w tej chwili chcemy, żeby ten event zasadniczo wyłączał nam nasze światełko. Więc zrobimy to tak. Tak, wyłączymy to. I chcemy też, żeby ustawiał naszą zmienną z powrotem w stan fałszu, tak? OK. I dzięki temu zasadniczo powinniśmy zobaczyć, że na naszym podglądzie levelu, OK, tak. No. Teraz jeszcze musimy tylko tutaj, na samym końcu, wciągnąć nasze guziki. Wszystkie 4. OK. I każdy guzik po zakończeniu ruchu tej windy ma otrzymać od nas wywołanie tej funkcji, którą właśnie tam utworzyliśmy, czyli button disable. OK. OK. Podłączamy tutaj wszystkie, żebyśmy wiedzieli, że to ma się odnieść do wszystkich tych guzików i we wszystkich guzikach ma to zostać aktywowane. OK, kompilujemy to teraz. I w tej chwili po tym, jak winda dojedzie na miejsce docelowe, wyślę sygnał tutaj do guzika. Ta funkcja, ten event zostanie aktywowany. Zgasi nam to nasze światełko na guziku i wyślę informację, że to ma zostać zmienione na fałsz. Dobrze, będziemy sobie to śledzić tutaj, żebyśmy to dobrze widzieli. OK. Tak powinno być dobrze. Dajemy play. OK. I w tej chwili biegniemy do naszego guzika trzeciego, dajemy mu aktywuj. Biegniemy do guzika drugiego, dajemy aktywuj. Biegniemy do pierwszego, dajemy aktywuj. Biegniemy do zerowego, dajemy aktywuj. Ale widzimy, że zasadniczo nic się tam nie stało z jakiejś przyczyny. Sygnał nie dobiegł tam, gdzie powinien. OK, nie wiem dlaczego. O, właśnie teraz mamy podgląd. Dobra. Teraz naciskamy trzeci i widzimy, że winda dojechała już na miejsce, ale nie przesyła sygnału dalej, tak? Widzimy to samo tutaj wydarzenie, to samo wydarzenie tutaj i to samo wydarzenie tutaj, tak? I w tej chwili widzimy dalej. Nadal widzimy, że sygnał biegnie stąd, przebiega tutaj, wbiega do ruchu, natomiast ruch nie zostaje zakończony. Wynika to z tego, że tutaj event tick co każde odświeżenie naszego levelu wysyła kolejny sygnał sprawdzający tutaj wartość tą
i informujący, że na nowo ta winda ma się ruszyć, więc ona tak naprawdę cały czas dostaje sygnał, że ma się ruszyć do miejsca docelowego, natomiast nigdy nie kończy tego ruchu. Mimo tego, że znajduje się w miejscu docelowym, ona cały czas dostaje sygnały, że ma tam dalej podążać. Stwarza nam to trochę problem i w tej chwili zajmiemy się rozwiązaniem tego problemu, ponieważ chcemy zrobić coś, żeby w tej chwili to zostało wywołane tylko raz. Tak? Zatem usuniemy sobie nasz tick w levelu i skorzystamy tutaj z metody komunikacji między blueprintami i użyjemy event dispatchera. Dobrze, nazwiemy go sobie, znaczy tutaj, ok, nazwiemy go sobie button used. Zasadniczo nie możemy go nazwać w ten sposób, bo mamy już zmienną o takiej nazwie. Dlatego nazwiemy go po prostu, że był użyty. Dobrze, baton został użyty. Ok, teraz wciągamy to tutaj i mamy tu kilka opcji. Na razie ważne jest to, że wybieramy call. Dobrze, i podłączamy to sobie tutaj po użyciu guzika, po ustawieniu tej zmiennej. Ustawiamy sobie to. Kompilujemy i zasadniczo zaraz dojdziemy do tego, jak to działa. W tej chwili bierzemy sobie nasz guzik, wyciągamy z niego sznureczek i w tej chwili wpisujemy nazwę tej funkcji, którą przed chwilą stworzyliśmy, tego dispatchera, tak? I mamy tutaj, widzimy, że go tutaj go mamy, tak? Potrzebujemy bind event to button was used. OK. Wybieramy sobie to i w tej chwili będzie to działało jest to dosyć specyficzny rodzaj komunikacji, ponieważ on działa na zasadzie nasłuchiwania, czyli zasadniczo tutaj informujemy go, znaczy może inaczej, najpierw on musi być w wstępie aktywowany, więc będziemy musieli tutaj użyć sobie event begin play. Event begin play. Tak? I na samym początku on musi zostać aktywowany, przynajmniej raz. Dla naszych potrzeb będzie to event begin play, bo będzie tak łatwo. OK. I teraz to zasadniczo zadziała na samym początku w ten sposób, że stąd przejdzie sygnał tutaj i da mu znać, że od tego momentu on staje się aktywny i ma nasłuchiwać, czy gdziekolwiek w rzeczach, które są tutaj podłączone, zostaje wywołana ta funkcja, czyli ten button was used, tak? Czyli guzik został użyty. I następnie, jeżeli faktycznie dojdzie do tego wydarzenia, on ma wtedy przekazać dalej sygnał i uruchomić wydarzenie. Dobrze, i teraz logiczną czynnością będzie podłączenie tego tutaj. Natomiast no właśnie nieprawda, ponieważ to nie działa w ten sposób, to działa dosyć specyficznie. I jeżeli będziemy mieli to podłączone w taki sposób, to zadziała to na tej zasadzie, że stąd przyjdzie sygnał, to się aktywuje i ten sygnał momentalnie wyjdzie tędy i poleci tutaj. I wtedy zostanie to wszystko aktywowane jeden raz na samym początku. Ponieważ to jest na zasadzie po prostu takiego przelotu, tak? Czyli sygnał przechodzi tędy i się nie zatrzymuje. OK, dlatego to obetniemy. No ale zasadniczo co tu teraz zrobić, tak? Więc my musimy wyciągnąć drucik stąd. OK. I teraz mamy, tutaj dodajemy sobie custom event. Tak, i zmieniamy mu nazwę na
button was used. OK. Albo w zasadzie możemy zmienić na button conditions, bo to będzie sprawdzało nam warunki guzików i dopiero wtedy stąd wyciągamy to tutaj. I to działa w tej chwili na zasadzie takiej, że na samym początku zostaje to aktywowane i wtedy nasłuchuje, czy w tym guziku występuje ta funkcja i jeżeli ona występuje, to w tym momencie zostaje sygnał wysłany tędy i zostaje aktywowane to wydarzenie, tak? Które będzie nam sprawdzało wtedy warunki. No dobrze, no więc teraz musimy tylko jeszcze podpiąć tutaj kolejne guziki, żeby go poinformować, że ma nasłuchiwać informacji ze wszystkich tych 4 guzików. Dajemy compile. No i patrzymy, czy to nam zadziała, tak? Czyli biegniemy jeszcze raz. Trzecie piętro wyłączyło się, drugie piętro wyłączyło się, pierwsze piętro wyłączyło się, piętro 0 wyłączyło się i dajmy piętro drugie. I jak widać, od tego momentu mamy już zasadniczo działającą windę, która spełnia nasze oczekiwania praktycznie w pełni, tak? OK. Możemy ją sobie teraz wysyłać między piętrami. No ale możemy tu zauważyć pewien problem, tak? Ponieważ niezależnie od dystansu, jaki pokonuje nasza winda, pokonuje go w jednakowym czasie. Czyli niezależnie, czy jedzie z piętra 0 na piętro pierwsze, czy z piętra 0 na piętro trzecie, będzie go pokonywać w tym samym czasie, który jest równy 0,2 sekundy, ponieważ tyle tego ustawiliśmy. Więc żeby to zmienić, będziemy potrzebowali, przede wszystkim będziemy potrzebowali ponownie wziąć te punkty. OK. Dobrze. OK. Tak. Dobra, może być tak. Dobrze. I teraz tego się możemy pozbyć, ponieważ to nam jest niepotrzebne, natomiast będzie nam potrzebne get actor location, czyli lokacja naszej windy. O, świetnie. I teraz naszą lokację windy będziemy porównywać z lokacją docelową. Zasadniczo nie będziemy tego porównywać, bo będziemy to odejmować. Odejmiemy wektor od wektora. W tej chwili otrzymamy tutaj wynik. Na dwóch osiach, czyli na x, w naszym przypadku na x i na y otrzymamy 0, natomiast na osi z otrzymamy jakąś wartość. Tak? Załóżmy, że to będzie 0, to będzie 500, otrzymamy minus 500. Jeżeli będzie na odwrót, otrzymamy na osi z 500. Czyli żeby to uzyskać, potrzebujemy rozbić nasz wektor. Dostaniemy tutaj naszą oś z, tak, która nas interesuje, natomiast wiemy, że wynik, który tutaj będzie, jest albo dodatni, albo ujemny. My chcemy z tego uzyskać czas, więc będziemy potrzebować zawsze wyniku dodatniego, a w tym celu możemy użyć wartości absolutnej, która zawsze daje wynik dodatni. Jeżeli jest minus, ona go po prostu neguje. I tą naszą wartość absolutną będziemy następnie dzielić. Będziemy to dzielić przez coś. OK? I teraz ten wynik, który otrzymamy z tego dzielenia, możemy wypromować do zmiennej. I ta zmienna to będzie nasza wartość po czasie, tak? Czyli to będzie over time. OK? Dobrze. I zasadniczo będziemy chcieli, żeby ta wartość znalazła się tutaj. Żeby ona za każdym razem była przeliczana. Dobrze. I teraz to wpinamy do ruchu naszej windy. Dobrze. Doskonale. O, właśnie tak. Tak, będzie to troszkę bardziej czytelne. Tutaj. I w tej chwili, mając już tą wartość, możemy ją podpiąć zwyczajnie tutaj jako wartość po czasie. OK.
No ale przez co mamy to pomnożyć? To znaczy podzielić. Zduplikujemy sobie tą zmienną i nazwiemy ją lift speed w metrach na sekundę. Dobrze, musimy to skompilować. Możemy teraz dać sobie tutaj wartość 1 metr na sekundę, ponieważ chcemy, żeby nasza winda pokonywała 1 metr na sekundę, więc wkładamy to tutaj. I teraz, żeby uzyskać metry na sekundę, musimy pomnożyć tę wartość przez 100. Wynika to ze sposobu działania jednostek w Unreal Engine, gdzie możemy przyjąć, że jedna jednostka to jest zasadniczo 1 cm. Tak? I jeżeli sobie pomnożymy tą jedynkę razy 100, wtedy otrzymujemy metry na sekundę. Świetnie. Zatem wyjdzie nam z tego, że tutaj mamy do pokonania, na tym przykładzie, do pokonania dystans 500 cm, tak? Tutaj będziemy mieli 100 cm. Jeżeli podzielimy jedno przez drugie, otrzymamy tutaj 5, metry się poskracają, zostanie tylko sekunda, tak? Czyli będzie to, że w przypadku, jeżeli ten dystans będzie równy 500, ma to być pokonane w 5 sekund. No dobrze, ale co nam to dokładnie daje? Już możemy sobie podejrzeć. Daje nam to, że winda, niezależnie od tego, jaki ma dystans do pokonania, czy to będzie z piętra pierwszego na piętro drugie, czy z piętra zerowego na piętro pierwsze, czy z piętra drugiego na piętro trzecie, czy też z piętra trzeciego na piętro 0. Winda zawsze będzie podążać z taką samą prędkością, będzie pokonywać jednakowy dystans w określonym czasie, tak? Czyli będzie to w tej chwili 100 cm na sekundę, 1 metr na sekundę, ponieważ tyle tam dokładnie ustawiliśmy. Więc ok, zróbmy tak, żeby ta winda troszkę szybciej nam działała, będzie to lepiej, tak? Czyli zmienimy sobie naszą prędkość na 2 metry na sekundę, skompilujemy, sprawdźmy. No i faktycznie nasza winda już jeździ trochę szybciej. Dobra. Możemy ją sobie wysłać na piętro trzecie, możemy ją sobie wysłać na piętro 0, możemy ją sobie wysłać z powrotem na piętro trzecie. Z jakiejś przyczyny nie ruszyła. I coś się zepsuło. Ciekawe. Piętro trzecie, piętro 0, piętro trzecie. Piętro drugie, piętro 0, piętro pierwsze. Właśnie. Dobrze. I generalnie mamy w tej chwili możliwość, że jeżeli gdzieś wysyłamy naszą windę, naciskamy inny guzik i nasza winda odbija natychmiast w tamtym kierunku, tak? No, jest to zachowanie co najmniej niepożądane, ponieważ no, jeżeli wsiadamy do windy i jedziemy na piętro 8, czy tam 10, czy któreśkolwiek tam, no raczej nie chcielibyśmy, że jeżeli ktoś przyjdzie na parterze, naciśnie sobie guzik, to winda nagle zawróci, tak, w połowie drogi, my już tam będziemy w połowie drogi i winda nagle zawróci na parter, tak. Więc zasadniczo co możemy zrobić, to zablokować możliwość takiej jazdy i będzie to najłatwiejszy efekt do uzyskania przez dodanie tutaj zmiennej, w której powiemy, że is lift moving, czy winda jest w ruchu, tak? OK. Teraz wciągamy naszą zmienną tutaj, pobieramy ją i dodajemy kolejny sprawdzian po prostu. OK. I teraz przejdziemy tutaj.
i podepniemy to tutaj. I tak, jeżeli winda się porusza, jeżeli winda jest w ruchu, to nie chcemy, chcemy, żeby nic się nie działo. Natomiast jeżeli winda nie jest w ruchu, wtedy chcemy, żeby sprawdzić, gdzie ta winda ma się udać, tak? Teraz przyjmujemy, że w tym momencie nasza winda już otrzymała rozkaz ruchu, więc tutaj ustanawiamy sobie, że nasza zmienna ma zostać ustawiona na prawdę i wtedy jest to informacja, że winda jest w ruchu. Natomiast po skończonym ruchu chcemy ustawić to z powrotem na fałsz, czyli winda nie jest już w ruchu. Dobrze, dajemy skompiluj, dajemy play, wysyłamy naszą windę na piętro trzecie, naciskamy guzik 0, naciskamy guzik 1, naciskamy guzik 2 i nic się nie dzieje, winda kontynuuje ruch na piętro trzecie. Czyli zasadniczo dokładnie to, co chcieliśmy uzyskać. Tak, wysyłamy ją tutaj, naciskamy tu, tu, tu. Nie ma to znaczenia, ponieważ nasza winda zawsze dojedzie tam, gdzie ją wysłaliśmy i dopiero wtedy możemy ją wysłać na inne piętro. No więc świetnie. Mamy już coś takiego. Mamy już działający model windy doskonale, także świetna sprawa. I w tej chwili załóżmy, że chcielibyśmy sobie tak, chcielibyśmy sobie dodać przycisków, tak, żebyśmy nie musieli sterować tą windą z zewnątrz, tylko żebyśmy mogli sterować tą windą z wewnątrz również. Więc zaznaczymy sobie po prostu wszystkie te guziki. I z Altem je przeciągniemy. Otrzymujemy guziki 4, 5, 6 i 7, tak? Dobrze, teraz jest tak. Jest trochę zabawy z tym, ponieważ nazwiemy je baton L0. OK. Nazwiemy to L1. Tego nazwiemy L2. A tego nazwiemy L3. OK. Jest nam to zasadniczo w ten sposób potrzebne, że daje nam to informację, będzie nam określało, że są to guziki znajdujące się w windzie, będzie łatwiej je rozróżnić. I teraz je sobie ustawiamy, tak, wewnątrz windy, czyli bierzemy tutaj pozycję tak, umieścimy to sobie tutaj, żeby było przy samej krawędzi, doskonale. Teraz podniesiemy to trochę do góry. O, może być tak. Dobra. Te są zresztą na 200 wysokości. Umieszczamy go na 200 wysokości. Dobrze. Teraz ten guzik umieszczamy na szerokości 125. OK. I odejmujemy od tego 400. Tak? Dobrze liczę? Chyba tak. 940, czyli robimy z tego minus 540, no trochę za daleko. Będzie zapewne 400, znaczy 640. Albo i nie. Nie. OK. OK. Będzie to 650. No, dobra. 200. OK. Czyli jest to przesunięcie o 300. Dobra. Dobrze, dobrze, zanotowane. Teraz ustawiamy sobie guzik drugi tutaj i przesuwamy go tak w linii czerwonej na minus 940, natomiast w linii zielonej przesuwamy go o 300, czyli będzie to minus 200, minus 215.
No nie, na pewno nie. Dobrze, zróbmy to jak zwykle ręcznie. OK, minus 170. No dobra. OK, 200. Dobrze, ustawiamy teraz nasz ostatni guzik wewnątrz naszej windy. Czyli mamy minus 940. A zasadniczo nie 940, tylko 640. Tak, bo tutaj było 650. Dobra. 650, OK. I tutaj jest 170, na minusie minus 170, OK. I teraz mamy już nasze guziki wewnątrz naszej windy, OK. Dobra. Teraz co nam zostaje, to przyporządkować te guziki tutaj. Dobrze, zatem wciągamy nasze guziki tu, OK. Tak, umieszczamy je tutaj. Dokładnie. I właśnie po to było to układane w ten sposób. Dobrze, teraz musimy jeszcze też nasłuchiwać naszego wydarzenia z tych guzików. Doskonale. Tak jest. I w tej chwili kopiujemy sobie te wartości, wklejamy je. Dobrze, umieszczamy tutaj, łączymy. Doskonale. I w tej chwili możemy się z tym odrobinkę cofnąć do tyłu, ponieważ tutaj w tej chwili musimy zmienić i wybrać funkcję OR. Dobrze, ona nas poinformuje, że jeżeli albo ta wartość jest prawdziwa, wtedy ten warunek ma zostać wykonany, tak? I robimy to z pozostałymi warunkami. Łączymy tutaj, podłączamy tu. Jeżeli ten lub ten warunek jest spełniony, to wykonaj ruch do konkretnego punktu. OK. Tak, tak. Tutaj łączymy. Dokładnie. Kompilujemy. I możemy teraz już sprawdzić naszą windę, tak? Czyli wchodzimy do naszej windy. Widzimy, że jest to piętro drugie. Widzimy, że jest to piętro 0. Jest tu piętro trzecie. Jedziemy na piętro trzecie. No i co widzimy, to jest to, że nasze guziki zostały na parterze. Nic prostszego. Bierzemy nasze guziki i wystarczy je przeciągnąć do windy. Z tym, że wynika to z tego, co zrobiliśmy na samym początku tego tutoriala, czyli w guziku nasze spotlight, nasz reflektor zmieniliśmy na statyczny i to nie pozwala mu się poruszać w żaden sposób, więc będziemy musieli i ta zmiana wymusiła również tutaj zmianę na statyczny. Dlatego tutaj zmienimy teraz na ruchomy. Widzimy, że wszystkie 8 komponentów, które mamy, czyli te 8 guzików, zostało właśnie zmienionych. I wszystkie te elementy tutaj stały się ruchome jednocześnie. Więc teraz to kompilujemy. Zapisujemy sobie to wszystko ładnie. I w tej chwili nasze guziki już możemy wciągnąć do naszej windy. Tak? No i teraz co nam to dało? Dało nam to, że w tej chwili te guziki znajdujące się tutaj w windzie są integralną częścią układu tej windy, tak? Czyli one znajdują się teraz, są tak jakby częścią tej windy, czyli jeżeli naciśniemy guzik, widzimy, że wszystkie te guziki będą jeździć, podróżować razem z naszą windą, tak? Znaleźliśmy się teraz tutaj ładnie na 3. piętrze. W tej chwili jedziemy na piętro pierwsze. W tej chwili pojedziemy na piętro drugie. Tak. No ale widzimy, że coś jest nie halo z naszymi guzikami wewnątrz windy. Coś jest nie tak. Ano nie tak jest to, że tutaj na samym końcu
po użyciu windy musimy również tutaj dodać nasze guziki. Zatem je tutaj dokładamy. OK. I podłączamy je tutaj, że to wyłączenie tej zmiennej ma nastąpić tu we wszystkich tych guzikach. OK. I teraz dajemy skompiluj i w tej chwili będziemy mogli już podróżować swobodnie na dowolne piętro, ponieważ po dojechaniu na to piętro winda wyłącza światełko, tak? Co znaczy, że została ta funkcja zakończona i zostało to zresetowane. Czyli w tej chwili możemy już jeździć na dowolne piętra. Widzimy, że jesteśmy na piętrze 3. Zeskoczymy z naszej windy, ściągniemy ją sobie tutaj na parter i winda przyjeżdża. Doskonale. Jedziemy na piętro 2 i widzimy, że to wszystko nam funkcjonuje dość tak sprawnie. No dobrze, ale za bardzo, nie wygląda nam to za bardzo jak winda, tak? Więc generalnie dodajmy sobie do tej windy drzwi. Wejdziemy sobie w windę, wejdziemy w widok i zasadniczo dodamy tutaj do naszej windy, dodamy kolejny cube. Świetnie. Tak, w wysokości zrobimy z niego razy 2. Dobrze, będzie 2-metrowy. Tak, tutaj w skali Z zrobimy z niego 4. Natomiast tutaj wystarczy nam zwykła ścianka na 10. Dobrze. Teraz podniesiemy to do góry, dociśniemy do tego. Aha, tutaj nie działa. Dobrze. Właśnie, wewnątrz blueprintu klawisz End nam nie działa. Czyli nie możemy sami sobie docisnąć, tak jakby umiejscowić tego. Dobrze. I świetnie, bo mamy teraz już tutaj nasze drzwi. Dobra, i teraz wchodzimy do naszego eventu i bierzemy sobie nasze drzwi, wstawiamy je tutaj i wiemy, że chcemy, żeby one jeździły, tak? Czyli tworzymy tak samo jak tam, move component to. OK. I teraz tak, teraz generalnie potrzebowalibyśmy zrobić zasadniczo 2 eventy, tak? Czyli utworzymy je teraz. Może zaczniemy od tego, że utworzymy tutaj custom event. Dokładnie, i to będzie door open, OK, otwarcie drzwi. I skopiujemy go sobie, wstawimy. Dobrze. Tak, wiemy, mamy już taki event, nie może się tak nazywać. I teraz wstawimy, że będzie on się nazywał door close. OK. Dobrze. No i zasadniczo chcemy, żeby nasze drzwi, zmieńmy może im nazwę na drzwi, tak, czyli door. OK. Chcemy, żeby nasze drzwi wykonały ruch, kiedy zostają aktywowane, kiedy się otwierają, żeby podniosły się o ustaloną wartość i chcemy, żeby nasze drzwi się opuściły o ustaloną wartość, tak? Czyli generalnie zarówno tutaj, jak i tutaj, żeby wykonywały ruch, tak? No ale tak, jeżeli podepniemy to w ten sposób, to zawsze będą się ruszać na tą samą odległość, czyli będziemy musieli wykonać coś podobnego jak tam. Dobrze, ale mając na względzie to, co będziemy robić później, to zrobimy sobie tak, że ustanowimy 2 zmienne, które będą typu float. I jedną nazwiemy
open position, ok. A drugą zduplikujemy sobie i nazwiemy close position. Dobrze. I teraz tak, ustanowimy, zerkniemy sobie gdzie znajdują się nasze drzwi, na jakiej wysokości. Jest to 105. I drzwi zamknięte zamkniętą pozycję ustawimy na 105. Dobrze. Teraz otwartą pozycję ustawimy sobie na 2 metry wyżej, czyli chcemy, żeby nasze drzwi ruszyły się po prostu do góry, tak? Czyli ustawimy na 305. Na 305. Dobrze. Zapiszemy to wszystko sobie ładnie. OK, mamy otwartą, zamkniętą pozycję w tej chwili. I teraz chcemy pobrać pozycję naszych drzwi, czyli piszemy get actor location, ale no właśnie, nie ma czegoś takiego, tak? W ogóle wpiszmy może zwyczajnie location. Przejdźmy przez to, co tutaj mamy. Local offset, word offset, get absolute location, relative location, absolute location, set world location, get world location. Zasadniczo moglibyśmy użyć tego, ale problem jest taki, że pobierzemy sobie pozycję ze świata zewnętrznego, a my chcemy mieć to w odniesieniu relatywnym, czyli bierzemy sobie relative, ale nadal mamy set relative location, get relative location tutaj nie za bardzo funkcjonuje, tak? Jest tutaj get relative location i prawdopodobnie to chyba będzie działać. Mniemam, że chyba tak. Możemy to sprawdzić. Możemy to sprawdzić przez wypisanie tego do konsoli. Weźmiemy sobie print string, damy tutaj, dobrze, nawet nie musimy, może być zwyczajnie podniesienie drzwi, OK. OK, zapiszmy to sobie i chcemy, żeby nasze drzwi się otwierały, czyli dajmy na to, że po wykonanym ruchu bierzemy sobie windę naszą, OK, i chcemy, żeby nam zrobiła otwarcie drzwi, czyli door open, tak, bo tam mamy zapisany nasz punkt, czyli zapisujemy to wszystko, klikamy wysyłamy na odpowiednią wysokość i pokazuje nam lokację relatywną, czyli no, zasadniczo to działa. No właśnie, i to nam zasadniczo wystarczy. OK, świetnie, ponieważ jeżeli nie mielibyśmy tego, to możemy równie dobrze wziąć relative transform, nie reset, tylko get relative transform. OK, możemy ten transform wtedy rozbić na poszczególne rzeczy i stąd wyciągnąć sobie lokację i z niej już korzystać dalej. No ale dobrze, mamy to w łatwiejszy sposób dostępne. OK. Mamy naszą relatywną lokację i co my chcemy zrobić z tą lokacją, to jest wziąć i ją rozbić, ponieważ tak naprawdę interesuje nas tylko oś Z. Dobrze, przesuńmy to sobie tutaj do tyłu
I w tej chwili chcemy dodatkowo dodać, ustawić tę oś Z jako pozycję zamkniętą lub pozycję otwartą, mając na uwadze to, czy nasze drzwi się otwierają, czy zamykają, tak? No dobrze, ale jak to zrobić? No, przede wszystkim ustalmy sobie zmienną, kolejną, którą nazwiemy is door opening. Czy drzwi się otwierają? OK. I zmieniamy ją na wartość boolowską. Dobrze, wciągamy to tutaj, pobieramy. Doskonale. I te 3 wartości będą nam zaraz potrzebne, ponieważ weźmiemy sobie, wybierzemy funkcję select. Ta funkcja pozwala nam wybrać jedną z wielu opcji w zależności od tego, co jest naszym warunkiem. Tak? I naszym warunkiem będzie to, czy drzwi się otwierają. Jeżeli nasze drzwi się otwierają, to chcemy, żeby w przypadku prawdy była to pozycja otwarta. Jeżeli nasze drzwi się zamykają, to chcemy, żeby była to pozycja zamknięcia, tak? Czyli dostajemy odpowiednią wartość. I teraz zależnie od tego, w jakim stanie będzie ta zmienna, zostanie wybrane albo w przypadku prawdy, albo w przypadku fałszu. Tutaj zostanie wyrzucona któraś z tych 2 wartości, tak? Do czego nam się to przyda? Ano, przyda nam się to do tego, że możemy w tej chwili zrobić make vector. Możemy utworzyć wektor, czyli x, y i stąd pobrać wartość z. Dlaczego robimy to w taki sposób? Okaże się za chwilę. I tutaj możemy wypromować to do zmiennej. I tą zmienną nazwiemy sobie door target. OK, jako cel naszych drzwi. No i OK, i tutaj w tej chwili możemy to podpiąć tutaj i stąd możemy przekazać, że ma się to poruszyć. OK, świetnie. No ale zasadniczo tak duża wartość nam nie będzie zasadniczo potrzebna, więc możemy to sobie zmniejszyć do funkcji. OK. Tą funkcję możemy sobie nazwać get door target. OK. I teraz wiemy, że tutaj wewnątrz mamy już jakieś wartości, tak, które są już tu zapisane jako konkretna funkcja. No i OK. I to nam na razie wystarczy. Dobrze, teraz tu możemy sobie tylko zmienić, że to będzie komponent. Pomogłoby to, gdybym potrafił literować. OK, ale zrobimy sobie, że to będą drzwi. Dobrze, OK. I teraz tutaj jako return value sobie wpiszemy door target, tak? OK. OK, zapiszemy to. Świetnie. I w tej chwili widzimy, że ta funkcja nam to wypluwa, tak? Czyli podpinamy to tu. Podpinamy to tu. I już mamy na dzień dobry wszystko ładnie zrobione, tak? Świetnie. Czyli teraz wiemy, że chcemy tymi drzwiami poruszyć i wiemy, że przyjmujemy tutaj nasze drzwi, tak? OK. Czyli generalnie wszystko w porządku, OK.
Tutaj w tej chwili bierzemy teraz tę funkcję ponownie. OK. Wywołujemy ją tutaj, wpinamy to tu i ustanawiamy cel na nowo tutaj. Dobrze. Tak. Tak. No i zasadniczo możemy wyciągnąć albo stąd, albo możemy wpiąć tak. My wypniemy sobie tak, bo to jest takie dość ładne. Te długie linie też są takie dosyć denerwujące, dlatego weźmiemy drzwi i wepniemy je tutaj. Dobra. No i teraz musimy jeszcze tylko zaznaczyć, że jeżeli drzwi się otwierają, to chcemy zmienić tą wartość, ustawić na prawdę, zanim dojdzie do ruchu tych drzwi i zanim zostanie pobrana ta wartość, czyli generalnie musi to wylądować tutaj, na samym początku. Musi zostać ustawiona ta wartość. Dobrze. I w przypadku, jeżeli zamykamy drzwi, to tak samo ta wartość musi wylądować tutaj i zostać zmieniona na fałsz. Doskonale. Tak. Tak. Świetnie. OK. OK. I to również ląduje tutaj, że to ma wykonać ruch. Dobrze. Doskonale. Tak, możemy to sobie nawet podnieść tutaj do góry. To też możemy podnieść do góry. To sobie skrócić tutaj. I teraz nam to świetnie wygląda. OK. Dobra. I teraz mamy już opcję ruchu naszych drzwi. OK. Teraz przechodzimy tutaj. Zasadniczo no, nie chcemy, żeby nasze drzwi się... chcemy, żeby nasze drzwi na samym końcu ruchu windy się podnosiły, czyli to może tutaj zostać. Natomiast tutaj chcemy sprawdzić, czy nasze drzwi są zamknięte, tak? Ponieważ tu na samym początku, jak odpalimy symulację, to nasze drzwi są zamknięte, są w pozycji zamkniętej, tak? I teraz załóżmy, że mamy wszędzie dookoła ściany i mamy przed sobą tylko zamknięte drzwi, tak? No, nijak nie dostaniemy się do tej windy, więc właśnie mamy tą sytuację, że naciskamy na 0 i drzwi muszą się otworzyć, tak? No dobrze, tutaj to funkcjonuje, ale w tej chwili jeżeli na przykład, no właśnie, zobaczmy to w ten sposób, tak, że mamy otwarte drzwi i wysyłamy na piętro pierwsze, tak, wszystko ładnie, pięknie działa. I teraz wysyłamy na piętro drugie, ale winda już jedzie z otwartymi drzwiami. Więc wypadałoby, żebyśmy najpierw te drzwi zamknęli. Więc trzeba sprawdzić, tutaj gdzieś trzeba wstawić warunek, który sprawdzi, czy drzwi są otwarte. Zakładamy, że drzwi są zawsze otwarte, ponieważ na końcu ruchu otwieramy te drzwi. Więc wystarczy wziąć te dwie wartości i je porównać ze sobą. Porównujemy obydwie wartości, dokładność do 0 punktów, ponieważ mamy je ustawione na sztywno, tak, więc możemy sobie na to pozwolić. I otrzymujemy tutaj wartość. Ona będzie nam wskazywać prawdę lub fałsz, tak? Czyli generalnie tworzymy sobie kolejnego brancha. Możemy przytrzymać B i nacisnąć przycisk myszy. Wtedy wciągamy to tutaj jako warunek. OK. I teraz zanim zaczniemy poruszać naszą windą, chcemy sprawdzić te warunki. Więc przepinamy wszystkie piny tutaj. OK. I teraz, jeżeli te wartości są równe ze sobą,
to chcemy całkowicie pominąć ruch windy. Chcemy to wpiąć od razu do wyłączenia guzików. Przesuniemy to w ogóle do góry. To również. OK. Chcemy to od razu mieć wpięte do wyłączenia guzików. I jeżeli jest to fałsz, to wtedy chcemy wykonać funkcję, która znajduje się w windzie. Sobie skopiujemy tutaj doskonale. Chcemy wykonać funkcję, która się nazywa zamknięcie drzwi, tak? Więc jeżeli jest to fałsz, to wtedy wykonujemy tą funkcję w drzwiach. No i OK. I teraz tak, jesteśmy odcięci tutaj, bo moglibyśmy przekazać od razu sygnał tutaj, natomiast drzwi byłyby w trakcie zamykania, a winda już wyruszała. Więc najpierw chcemy się upewnić, że nasze drzwi zostały już zamknięte. Czyli będziemy potrzebowali tutaj gałęzi. Będziemy potrzebować tutaj gałęzi, która sprawdzi, czy nasze drzwi się otwierają, czy nasze drzwi się zamykają. Jeżeli się zamykają, to wtedy jeżeli się otwierają, to wtedy po skończonej akcji nie musimy niczego zwracać, tak? Ponieważ to jest zakończenie ruchu windy i nie musimy niczego tak naprawdę zwracać. Natomiast jeżeli się zamykają, czyli ta wartość jest fałszem, będziemy musieli zwrócić wartość, ponieważ chcemy tutaj później kontynuować ruch. I zwrócimy go tak samo jak tam, czyli wpiszemy, że doors closed, drzwi zamknięte. Tak? I teraz zwracamy to w ten sam sposób, czyli przez wywołanie. Tu nie podpinamy niczego, bo wiemy, że ten blueprint jest celem, dlatego nie musimy tu niczego podpinać. Dobrze, i w tej chwili tak, mamy już to. W tej chwili przechodzimy tutaj i tutaj musimy po raz kolejny użyć tego schematu, czyli wyciągamy po raz kolejny naszą windę, bierzemy z niej bind door, bind event to door closed, tak? Ale zasadniczo możemy sobie też zaoszczędzić trochę klikania. Szczególnie jest to przydatne, jeżeli przekazujemy więcej zmiennych przez tą funkcję, ponieważ możemy tutaj przekazywać dużo zmiennych, możemy je dodawać. Możemy je później tutaj dodawać, tworzyć dodatkowe wartości. Tylko nie pamiętam w tej chwili, co to było. To jest assign. OK. Czyli przechodzimy do naszego skryptu tutaj i w tej chwili zamiast bind wpisujemy assign OK, doors closed. I co to robi? To po prostu za nas tworzy już przypisanie dodatkowego eventu, który będzie miał wszystkie te wartości, które zostały tutaj przekazane. On automatycznie je sobie pobierze w przypadku, jeżeli takowe zrobimy. I nazwiemy to, że doors ended moving. OK, drzwi zakończyły swój ruch, tak? I teraz to podpinamy tutaj. Świetnie. Teraz musimy tylko pamiętać o tym, że na samym początku musimy to aktywować.
Doskonale. Może na razie zostać taka plątanina trochę tych kabli. No i dobra, i zasadniczo w tej chwili jesteśmy gotowi, żeby to przetestować. Czyli dajemy play, wybieramy piętro 0, drzwi się otwierają, wybieramy piętro 1, drzwi się zamykają, winda wtedy rusza, drzwi się otwierają na miejscu. Wybieramy piętro drugie, zamknięcie drzwi, otwarcie drzwi. Trzecie, zamknięcie, otwarcie i piętro 0. Winda jedzie, przyjeżdża na miejsce, otwiera drzwi. Dobrze. Drzwi otwierają się tak szybko właśnie z tego samego względu, czyli że mają to robić w 0,2 sekundy. My ustawimy na 1 sekundę, damy compile. Zmienimy też szybkość naszej windy, czyli tutaj ustawimy sobie 3 metry na sekundę. I zasadniczo co możemy zrobić, to jest przenieść naszą szybkość windy bezpośrednio do windy. Bo jest to takie trochę dziwne, jeżeli mamy tę szybkość tej windy gdzie indziej, tak? Więc zmieńmy sobie to na lift speed w metrach na sekundę. OK. Kompilujemy, ustawiamy na 3 metry na sekundę. Kompilujemy jeszcze raz. Przechodzimy tutaj, usuwamy tę prędkość i z naszej windy wyciągamy get lift speed w metrach na sekundę i podpinamy to sobie tutaj. Kompilujemy i w tej chwili bezpośrednio z poziomu windy, jeżeli chcemy zmienić jej prędkość, zmieniamy to tutaj i wszystko będzie działać tak jak należy. Czyli mamy 1-sekundowe otwarcie drzwi, 1-sekundowe zamknięcie, ruch windy 3 metry na sekundę. Zauważymy to łatwo ściągając windę stąd, że zjedzie ona zdecydowanie szybciej niż robiła to do tej pory. No i OK. I mamy zasadniczo działającą windę z drzwiami. No dobrze, ale właśnie i teraz przechodzimy do celu tego, dlaczego te levele są zrobione w ten sposób, wszystkie te poziomy, ponieważ co możemy zrobić, to możemy zmodyfikować naszą windę tak, aby posiadała 4 drzwi, tak, co da nam pewien obraz na to, jak możemy później z tym funkcjonować, tak, czyli kopiujemy nasze drzwi. Dobrze, nasze drzwi pierwotne nazwiemy drzwi 0, żebyśmy wiedzieli, że chcemy je otwierać na piętrze 0 i właśnie wszystkie z tych 4 drzwi będziemy otwierać inne drzwi na innym piętrze, tak? Czyli nazwiemy teraz tutaj door 1, OK. I piętro pierwsze miało drzwi naprzeciwko. Dobrze, naciśniemy to tutaj. OK. Teraz wykonamy kolejny duplikat. Napiszemy drzwi piętra drugiego. Piętro drugie posiadało tutaj drzwi. Dobrze, więc teraz trzeba tylko zamienić wartości. Czyli tu wpisujemy kropka 1, tu wpisujemy 4. OK. Ustawiamy to sobie wedle życzenia, czyli tak i tak. OK. I teraz duplikujemy to po raz ostatni. Dobrze, wpisujemy drzwi 3. OK. I zmieniamy pozycję dokładnie na taką. Dokładnie. OK. I w tej chwili mamy w naszej windzie 4 drzwi. Tak? Więc teraz musimy zrobić w jakiś sposób, dojść do tego, ponieważ tutaj widzimy, że mamy drzwi, ale tylko jedne. Więc teraz musimy dojść do tego, że które drzwi tak naprawdę mają się nam otwierać, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Więc możemy to zrobić na zasadzie takiej, że wejdziemy tu do środka,
I w tej chwili powiększymy naszą funkcję o kolejną funkcjonalność. Dobrze. Tutaj rozszerzymy, tak. I z naszych drzwi wybierzemy sobie Select. Najzwyczajniej w świecie wybierzemy opcję. Będziemy to wybierać na zasadzie liczbowym, tak, ponieważ tutaj utworzymy sobie zmienną, która będzie nam mówić, jakie mamy piętro docelowe. So target floor. OK. I dzięki temu będziemy wiedzieć, będziemy mogli to podpiąć tutaj. OK. I możemy tutaj dodać więcej pinów, żeby były 3, to znaczy 4, tak? Ponieważ wepniemy tutaj sobie wszystkie nasze drzwi. Zależnie od tego, jaka wartość będzie tutaj, będziemy wybierać odpowiednie drzwi i pobierać ich wartość i podawać ją jako wartość docelową. Podawać ją jako wartość docelową oraz będziemy też podawać tę wartość jako wartość zwracaną. OK. Czyli mamy tak, mamy tak, mamy to tak. Świetnie, doskonale, świetnie. I teraz ta wartość zwracana to będzie drzwi do otwarcia. Drzwi do otwarcia. OK. OK. I w tej chwili tutaj musimy sobie jeszcze dodać kolejne zmienne. W tej chwili chcemy, żeby to był scene component. OK. Dodajemy. Dobrze. Do 2. Dobrze. Do 3. Dobrze. I do 4. Dobrze. OK. Zapisujemy i w tej chwili podpinamy to już sobie tutaj bezpośrednio do tych opcji. OK. Zapisujemy. Wychodzimy z powrotem. Widzimy, że nasze funkcje się tutaj powiększyły zdecydowanie. Dobrze, więc tą ściągniemy sobie troszkę niżej. OK. Później i tak będziemy musieli ją dopasowywać, bo ta funkcja będzie nieco inna. Ale zasadniczo mamy tutaj naszą funkcję i w tej chwili możemy sobie wciągnąć tutaj nasze drzwi, wszystkie. Tak, trochę się pomieszały. Na odwrót. OK. Zasadniczo te wpinamy tu, te wpinamy tu, a te wpinamy tu. I wejdźmy jeszcze raz tutaj, ponieważ nasze zmienne możemy pozmieniać, że to są teraz drzwi 1, to są 0, te są 2, a te są 3. No dobrze, ale wpisałem 2. Dlaczego 2 nie działa? Och, skompiluj. Dobrze, 2, a te są 3. Och, kompiluj. 3. Dobrze. Teraz już mamy pobrane tak jak należy, wszystko podane. OK. Możemy teraz sobie spojrzeć tutaj. OK. Trochę zamęt, ale nie panikujmy. Zaraz wszystko ogarniemy. Ładnie, pięknie, cudownie. Dobrze. OK. OK.
OK. I teraz tak, w przypadku, jeżeli ta wartość będzie zerem, wybierzemy drzwi te, tak? I w tej chwili tutaj również zapodamy już tutaj wartość, tak? Ale nie możemy tak zrobić ze względu na to. To wyniknie za chwilę. Dlatego wypromujemy to do zmiennej, którą następnie tutaj ustawimy i to podepniemy tutaj. Naszą zmienną nową zmienną nazwiemy jako door to manipulate, drzwi do zmanipulowania. Dobrze. I teraz tę zmienną możemy już wpiąć tutaj, ponieważ to już jest funkcjonalne, tak? I tak samo będzie tutaj w przypadku tej funkcji, że z niej będziemy potrzebowali drzwi do zmanipulowania, które sobie ustawimy i dopiero wtedy będzie można zadziałać, tak? Dobrze. I teraz musimy w jakiś sposób ustawić, które drzwi mamy do aktywowania, tak? Więc teraz przechodzimy z powrotem tutaj. Już mamy tutaj niezłe zamieszanie zrobione, a zrobimy jeszcze większe. Więc to wszystko pomniejszymy sobie mocno i przeniesiemy tutaj gdzieś mniej więcej. OK, tak. Żeby zyskać tutaj sporo miejsca. Dobrze. Teraz to możemy sobie przenieść tu, tak naprawdę. Dobra. Świetnie. OK. OK. Dobra. I teraz w tej chwili, zależnie od tego, którą wartość tutaj wybraliśmy, a właśnie, my wywołujemy w ogóle? A, tak, wywołujemy, dobra. I teraz zależnie od tego, którą wartość tutaj wybraliśmy, zanim przystąpimy do tej czynności, chcemy tutaj wcześniej wziąć sobie naszą windę po raz kolejny i z naszej windy będziemy ustawiać set jak się ta zmienna nazywała? Set target floor. O, dokładnie. I teraz tak. Tutaj mamy piętro 0. Dobrze. Kopiujemy to 3 razy. OK. 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 Tu ustawiamy 1. Tu ustawiamy. Tu ustawiamy, że to jest piętro 2. A tu ustawiamy, że to jest piętro 3. Dobrze, teraz wszędzie podpinamy, że chcemy tę zmienną ustawiać w naszej windzie. I teraz zależnie od tego, na które piętro wysyłamy naszą windę, te drzwi zostaną aktywowane, tak? I teraz to wszystko podpinamy z powrotem tutaj. Doskonale. I teraz kompilujemy to. Zaglądamy jeszcze raz do naszej windy. Dajemy save. I teraz już wiemy, że nasza winda po zajechaniu na odpowiednie piętro otworzy odpowiednie drzwi, tak? Możemy to sobie przetestować w tej chwili, ale tylko jednostronnie. Dobrze, czyli jedziemy na piętro pierwsze. No i właśnie, nie pojedziemy na piętro pierwsze, ponieważ najpierw należy zamknąć drzwi. I teraz problem polega na tym, że tutaj najpierw zostaje ustanowione piętro docelowe, czyli załóżmy, że nacisnęliśmy przycisk pierwszy, tak? Więc piętro docelowe zostało ustanowione na 1, więc winda w tym przypadku
tutaj, tutaj, winda w tym przypadku dostała najpierw sygnał, że musi zamknąć drzwi pierwsze, wykonać ruch tych drzwi i dopiero wtedy wszystko tutaj przepuścić, tak? Więc dla zasady weźmy, podłączmy tutaj też wszystkie nasze drzwi do odpowiednich pól. Dajmy save, OK. Dajmy play i teraz drzwi pierwsze, winda pojechała i mają otworzyć się drzwi pierwsze, czyli widzimy, że drzwi pierwsze się otwarły, tak? Dobrze. Teraz dajemy piętro zerowe, ale widzimy, że drzwi pierwsze zostały otwarte i teraz otworzyły się drzwi zerowe. Więc damy jeszcze raz piętro pierwsze, zamknęły się pierwsze drzwi i pierwsze drzwi się ponownie otwarły. Wynika to z tego, że w tej chwili drzwi otrzymują do zamknięcia, drzwi, które są do zamknięcia, otrzymują sygnał tutaj, że drzwiami docelowymi są drzwi piętra docelowego, czyli jeżeli naciśniemy guzik piętra pierwszego, to dostaje on informację, że ma zamknąć drzwi pierwsze. Jeżeli naciśniemy guzik piętra trzeciego, dostanie informację, że ma zamknąć drzwi trzecie. I dokładnie to samo dzieje się chwilę potem, czyli dojeżdża na miejsce docelowe i dostaje informację, że ma otworzyć drzwi trzecie. Więc jak my to możemy rozwiązać? Możemy to rozwiązać w taki sposób, że tutaj, tu po wykonaniu ruchu, stworzymy kopię tej zmiennej i wpiszemy, że jest to bieżące piętro. OK. I teraz nasze bieżące piętro ustawimy jako piętro docelowe. Więc co nam to daje? Daje nam to, że w tej chwili możemy wejść tu do tej zmiennej i zależnie od naszej zmiennej, która jest tutaj, możemy sobie wciągnąć to piętro lub to piętro. I tak samo jak tutaj możemy wybrać, która wartość zostanie podana tutaj. Możemy to zrobić wybierając Select. OK. I teraz tutaj chcemy wpiąć naszą wartość tą. Tak, świetnie. Chcemy wybrać Select. OK. Tak. I jeżeli nasze drzwi się otwierają, chcemy wybrać wartość piętra docelowego, czyli wybieramy tę wartość. OK. Tu od razu przepniemy sobie to. Natomiast jeżeli nasze drzwi się zamykają, to chcemy podać wartość piętra bieżącego. Czyli kompilujemy to, naciskamy Save. OK. Daje nam to, że w tej chwili najpierw dostajemy sygnał, które piętro jest docelowe, tak? Czyli jako wartość domyślną mamy obydwa ustawione na 0. Czyli w tej chwili naciskamy drzwi trzecie, tak? I na początek zostanie wywołana funkcja zamknięcia drzwi. W tej chwili będzie to ustawione jako fałsz, czyli wewnątrz tej funkcji ta wartość ma fałsz, zatem zostanie pobrane piętro bieżące, czyli będzie informacja, że ma zamknąć drzwi zerowe, tak?
OK. Tutaj jest informacja o tym, że jest to fałsz, a zatem drzwi mają się znaleźć w pozycji 105, tak? Dobrze. I następnie zostanie przekazana informacja, że w tej chwili drzwi się zamknęły i winda może ruszyć. Winda rusza, dojeżdża do winda zatem dostaje informację o tym, że może się ruszyć i dostaje na samym końcu informację o tym, że ma otworzyć drzwi. Więc zmienia tę wartość na prawdę i w tej chwili ta zmienna została ustawiona jako piętro trzecie, ponieważ na to piętro jedziemy. Więc w tej chwili ta zmienna jest prawdą i pobiera, że celem jest piętro trzecie, a zatem drzwi trzecie, więc ustawia dla nich wartość tutaj zgodnie z prawdą, czyli 305. Wkłada ją tutaj i wtedy drzwi trzecie mają się ustawić na pozycji 105. No dobrze, sprawdźmy to w praktyce. Zapiszmy to wszystko, naciśniemy sobie akcję i teraz sprawdzimy, czy rzeczywiście otworzą się drzwi trzecie, które otworzą się z tamtej strony, więc... A nie, z tej strony. OK. Nie wiem czemu. A, no tak. OK, otwarły się drzwi trzecie, dobra, mogą być. I teraz zobaczymy po naciśnięciu guzika piętra drugiego, albo zresztą ściągniemy sobie to tu i będziemy widzieć, czy zamknęły się właściwe drzwi. Zamknęły się drzwi trzecie, faktycznie otwarły się drzwi 0. Wejdźmy teraz tutaj. Wyślemy się na piętro drugie, czyli widzimy, że zamykają się prawidłowe drzwi, otwierają się drzwi drugie. Tak? Wyślemy się teraz na piętro pierwsze, zamykają się drzwi drugie, otwierają się drzwi pierwsze. Doskonale. Pojedziemy na piętro drugie jeszcze raz i teraz na piętro trzecie. Świetnie, otwarły się te drzwi i teraz na piętro 0 pojedziemy. Drzwi się zamknęły. Zjeżdżamy na sam dół i otwierają się prawidłowe drzwi. A zatem w ten sposób otrzymaliśmy działającą windę. Jedyne co możemy jeszcze zmienić, to widzimy, że tutaj są cały czas widoczne, były cały czas widoczne napisy, ponieważ one zostały aktywowane przez drzwi, które weszły w interakcję przez opuszczanie się. Więc jedyne co możemy jeszcze w tej chwili zmienić, to wejść w nasz guzik, wybrać nasz hitbox, przejść tutaj niżej i wybrać tu Custom Collision. Możemy nacisnąć, że będziemy ignorować wszystkie obiekty oprócz pionków. I teraz damy kompiluj. Możemy to zminimalizować, naciśniemy play i w tej chwili naciśniemy piętro drugie. Winda sobie pojedzie na piętro drugie. Drzwi się otworzą prawidłowe. Naciśniemy piętro 0. Drzwi się zamkną. Przyjedzie winda, otworzy drzwi 0. OK. Pojedziemy na piętro trzecie. Sprawdzić sytuację, jak to będzie wyglądało. Drzwi się otwarły. Pojedziemy teraz na piętro pierwsze i widzimy, że drzwi, kiedy zjechały na dół, nie aktywowały nam tych guzików, tak? Tak jak to miało miejsce wcześniej. A zatem jest to generalnie funkcjonalny schemat. Jedyne co nam w tej chwili pozostaje, to umieścić nasze guziki na odpowiednich wysokościach, czyli o 70 wyżej, więc mamy na wysokości 600 nasz guzik na piętro pierwsze. OK. Wciągamy go gdzieś tutaj. Damy go sobie tu. Dobrze. Piętro drugie to było 940, zatem będzie 1010. OK. Wciągniemy go sobie tutaj. Dobrze, pod drugie drzwi. Pod drugie drzwi, może być nawet tutaj. OK. I automatycznie obrócimy ten guzik na 0, bo będziemy podchodzić do niego zazwyczaj z tej strony.
To samo zrobimy z tym guzikiem, obrócimy od razu na 0, bo będziemy zazwyczaj z tej strony raczej podchodzić do niego. Dobrze, teraz mamy ostatni guzik, czyli 1350 to jest 1420. OK. Wyciągamy go tu. I co możemy w tej chwili jeszcze dorobić do naszego levelu, to jest tutaj sobie zrobimy obwódkę wokół naszej windy. OK, bo wiemy, że drzwi się otwierają z tej strony. Dobrze, więc sobie dodamy takie piętro. Piękne. OK. I nasz świetny guzik wsadzimy gdzieś tutaj. OK. I ustawimy wartość na minus 90, ponieważ będziemy z tej strony raczej oglądać ten guzik. No więc zasadniczo to jest chyba tyle, więc możemy tutaj zapisać wszystko. Dobrze. Nasze guziki też możemy sobie jeszcze zapisać, bo są niezapisane. I naciskamy play. I w tej chwili widzimy, że nasza winda już będzie funkcjonowała poprawnie, tak? Pojedźmy sobie w tej chwili na nasze piętro trzecie, chociaż to jest piętro drugie. No ale dobra, pojedziemy teraz na piętro trzecie. OK. I widzimy, że jesteśmy na piętrze trzecim. Podchodzimy, jest piętro trzecie. Świetnie. Zejdźmy niżej. Na piętrze drugim. Podchodzimy do naszego guzika. Naciskamy piętro drugie. I widzimy, że winda przyjeżdża nam na nasze właściwe piętro. Czyli zjeżdżamy jeszcze tylko na parter. Możemy tędy wyskoczyć. O, świetnie, ponieważ nasz chłopek podskakuje aż tak wysoko. No i zasadniczo to chyba tyle. Myślę, że jest to dość funkcjonalna winda. Pozwala nam na stworzenie drzwi ruchomych, tak, w dowolnym kierunku zasadniczo, który jest określony przez jakieś tam punkty. Winda jest również celowana punktami docelowymi. Tak więc myślę, że jest to całkiem taki schludny schemat, mam nadzieję. No dobra, może nie jest zbyt schludny, ale jest funkcjonalny na pewno. Dobrze, podciągnijmy to jeszcze tylko tutaj sobie. Dobrze, żeby to wszystko ładnie w miarę wyglądało, zrobimy to tak, zrobimy to tak. To przeciągniemy tutaj. OK. To wszystko weźmiemy, podciągniemy tutaj dalej. Dokładnie. To wszystko złapiemy, przeciągniemy tutaj. OK. To podciągniemy do góry. To wciągniemy na równą. To też. I to do góry. I myślę, że ten schemat jakoś nie jest nawet taki zły, nie jest zakręcony nie wiadomo jak. Jest całkiem przejrzysty. Sprawnie to działa. Jest wszystko tak jak należy. Jeszcze raz szybki podgląd na to wszystko. Na guzik. Dokładnie. I na tym zakończymy ten tutorial działającej windy z guzikami, poruszającej się między 4 piętrami zasadniczo. Także dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się.